Cześć, dzisiejsze wideo co prawda jest opublikowane kilka dni po sobotniej walce o Nexus, ale potrzebowałem chwili czasu, aby to wszystko przetrawić i na spokojnie przelać na papier to, co mam Wam do przekazania. Dzisiejsze wideo będzie nie tylko o finale Nexusa, ale o tym, jak możecie wygrać z silniejszym rywalem, wykazując się sprytem. Okazuje się, że nie tylko siła jest ważna w tym wydarzeniu, a jeżeli pamiętacie wydarzenie Mining Mayhem, to działa ono bardzo podobnie. Oprócz tego, że finał Fwent Mining Mayhem był na osobnej mapce, a tutaj jest dalej na tej samej planszy, na której zaczynaliśmy. I możemy spotkać wszystkie drużyny, wszystkie sojusze, które przejęły przejście drugiego poziomu oraz miasta 7. poziomu. My w finale Nexusa trafiliśmy na sojusz ROP, całkowicie poza naszym zasięgiem. Tak bardzo całkowicie poza zasięgiem, że aby Wam to zwizualizować, musiałbym się podeprzeć wynikami rajdów z czwartku. Tam potrójny rajd zbijał Kevinowi z ROP jakieś 400 000 z garnizonu, nie więcej. I to biorąc pod uwagę tak zwane stacked rallies. No ale do brzegu. Wymyśliliśmy pewny plan, który chcę Wam tutaj pokazać oraz wyjaśnić co z czym. Możecie to wykorzystać w swoich sojuszach, bo z tego co się dowiedziałem, będziemy mieli jeszcze jedno wydarzenie Nexus w tym sezonie MIGO. Jeżeli uda Wam się jako pierwsi wejść do Nexusa, to gratulacje. Teraz czas, aby wysyłać oblężenia na Nexusa niczym opętani. Raz za razem, na przyspieszeniach, bez przyspieszeń, z pierwszego rzędu, drugiego, trzeciego, piątego i każdego. Im bardziej aktywny sojusz, im więcej oblężeń wyśle, tym lepiej. Nam udało się wysłać kilkadziesiąt oblężeń na Nexusa, do czasu aż Kev i spółka z ROP wyrzucili nas jak zbite psy. I ta analogia wcale nie jest bez sensu, jeżeli zobaczycie raport z bitwy. Z niepokojem patrzyliśmy, jak marsz Kevina wyrusza z jego osady. Liczyliśmy każde wykonane oblężenie i każdą zdobytą sekundę. Liczyły się punkty zdobyte za oblężenia Nexusa, do czasu aż przyszło uderzenie. Można by to nazwać na wiele sposobów, ale jakkolwiek byśmy nie nazwali tej dysproporcji w rannych oddziałach, nie zmieniało to faktu, że przegraliśmy, więc trzeba było przejść do planu B. I o tym właśnie chcę Wam powiedzieć. Wydarzenie Nexus, miasta 5. i 7. poziomu, przejścia 1. i 2. poziomu, to wszystko działa jak naczynia połączone ze sobą. Odetniesz zasilanie z jednej strony, to po prostu gasisz światło i rywal może iść spać. Jeżeli wiecie, o co mi chodzi. A więc po zdewastowaniu naszego garnizonu w Nexusie udaliśmy się jak najszybciej do miasta 7, którego właścicielem było ROP. To był znakomity ruch, bo okazuje się, że jeżeli przejmiecie miasta rywala, to ten nie będzie mógł ani wykonywać oblężeń, ani jeżeli posiada w środku Nexusa garnizon, to nie będzie mógł już wysyłać wsparcia, ani uzupełniać garnizonu. A więc natychmiast potem udaliśmy się z powrotem do Nexusa. Wiedząc, że ROP nie może uzupełnić garnizonu, to po kilku rajdach udało się nareszcie odbić Nexus. Mało tego, wiedzieliśmy, że ROP nie będzie w stanie odbić Nexusa. Mieliśmy dużo czasu, bo rywal nie wiedział, co się dzieje. Nagle zostali odcięci od możliwości robienia oblężeń. Ich sytuacja, sojuszu ROP, nie była jednak dramatyczna. Gdyby wiedzieli to, co my wiedzieliśmy, obserwując naszą porażkę sprzed 2 tygodni, wiedzieliby, co robić. To znaczy, mogli zrobić dokładnie to, co my zrobiliśmy. Mogli pójść pod nasze miasto 7. poziomu i je przejąć. Mieliśmy tam co prawda graczy siedzących wokoło, ale dla Kevina i spółki to nie byłby żaden problem. Ale ROP nie miało tej wiedzy, więc myślę, że zaczęli pytać i może nawet panikować. Ostatecznie po kilku próbach udało nam się wejść do środka Nexusa. Jednakże tym razem mam dla Was kolejną bardzo ważną wiadomość. Co prawda odcięliśmy sojusz ROP od ataku na Nexusa, ale w Nexusie najważniejsze jest to, ile kto zdobył punktów na redukowaniu trwałości Nexusa, czyli ile punktów sojusz zdobył na oblężeniach Nexusa. Tutaj gra nie ma litości i nie wiem, czy to jest błąd, czy nie, ale jeżeli sojusz, który został odcięty poprzez nasze przejęcie ich miasta 7. poziomu, dalej widnieje jako sojusz, który prowadzi w wydarzeniu. Jest Mining Mayhem, jeżeli odciąłeś sojusz poprzez przejęcie drogi do kolejnego budynku, to sojusz, który stracił połączenie, został wymazany spośród sojuszów, które walczą o najdłuższe przejęcie budynku.
w wydarzeniu Nexus to nie ma miejsca. To znaczy, na nasze nieszczęście, że pomimo tego, że ROP nie mogło zdobyć ani jednego punktu więcej, to udało im się zdobyć ponad 51% trwałości budynku Nexusa za pomocą oblężeń. Więc w zasadzie po przekroczeniu tej magicznej bariery 51% mogliby pójść do domu, bo już wtedy wygrali. I tutaj dochodzimy do końca wideo, dlatego podsumowując, abyście za 2 tygodnie to wy byli triumfatorami. Po pierwsze, możecie odciąć rywali od możliwości zdobywania jakichkolwiek punktów poprzez przejęcie ich budynków, które są tak jakby jakościowo niższe, czyli odcinając przejście 2. poziomu, uniemożliwiacie rywalowi walkę o miasto 7. poziomu. Odcinając miasto 7. poziomu, uniemożliwiacie rywalowi walkę o Nexus. Jeżeli chodzi o sam Nexus, to jeśli zdobędziecie 51%, czyli 1 500 000 i 1 z 3 milionów początkowej wytrzymałości Nexusa, to już wygraliście. Możecie opuścić wydarzenie, dając rywalowi ułudę zwycięstwa, a zwycięstwo będzie i tak wasze. Mam nadzieję, że pomogłem zrozumieć to wydarzenie i polecam się na przyszłość. Do usłyszenia i cześć!